Żeby stworzyć profesjonalnie wyglądającą grafikę, nie potrzebujesz znajomości Photoshopa. Canva jest intuicyjnym i prostym narzędziem i każdy, kto nigdy nawet nie miał styczności z grafiką komputerową, jest w stanie sobie z nią poradzić. Jedynie co będzie potrzebował do tego, żeby stworzyć swój własny projekt, jest darmowa Canva, znajomość kilku trików i sztuczek, około 5-7 minut czasu wolnego i własna wyobraźnia. I naprawdę w Canwie można stworzyć takie cuda, na których widok inni ludzie powiedzą po prostu wow. Cześć, z tej strony Iza. Witam Cię serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie zapraszam Cię do obejrzenia triku, który pozwoli Ci stworzyć naprawdę profesjonalnie wyglądającą grafikę. Znajdujemy się na stronie głównej Canvy, skąd standardowo zaczynamy wszystkie nasze projekty. I tak jak powiedziałam Wam wcześniej, dzisiaj chcę Wam pokazać trik czy hack, który wydaje się dosyć skomplikowany, wygląda profesjonalnie, a tak naprawdę, jak sami zobaczycie, zajmie nam dosłownie kilka minut. Naprawdę jest mega prosty w stworzeniu. I dzisiaj będziemy robić sobie post na Instagram, dlatego też wchodzę tutaj w ikonkę mediów społecznościowych, następnie wybieram post na Instagram i tutaj nam się wyświetliła już biała kartka tak zwana. No i co? Teraz przechodzimy sobie tutaj na elementy z boczku, no i będziemy wybierać wszystkie elementy, które w tej grafice mają się znaleźć. No zdjęcie, no to wiadomo, jak zdjęcie, no to każdy sobie wpisze zdjęcie, czego tam chce, czy to dziewczyny, czy to, nie wiem, jakiegoś produktu naszego. Naprawdę tutaj macie pełen wybór. I ja się postaram zrobić to tak, żeby to zdjęcie było pośrodku między górą a dołem. Więc klikam na to zdjęcie prawym przyciskiem myszy, następnie wchodzę tutaj na wyrównaj do strony i zjeżdżam w dół, ponieważ chcę wyrównać między górą a dołem. Jak widzicie, środek mam tutaj szary, czyli oznacza to tyle, że zdjęcie znajduje się dokładnie na środku. Więc z tego wychodzimy, bo nie mamy tutaj więcej co do zrobienia, jeżeli chodzi o wyrównanie. Następną rzeczą, którą robimy, to jest usunięcie tła z tego zdjęcia. Więc zdjęcie mam już zaznaczone. Ja mam wersję Pro, dlatego jak klikam tutaj na górze, po prostu usunięcie tła. Natomiast jeżeli Ty nie masz wersji Pro, to zapisz to zdjęcie jako PNG, w formacie PNG i następnie wgraj je na stronie Remove.bg i tam dosłownie w 2 kliknięciach też to tło usuniesz, całkowicie za darmo. Dobra, mamy dziewczynę, mamy, czy właściwie to zdjęcie bez tła. Następną rzeczą, którą chcę nałożyć, to jest ta kartka. I tak, ja akurat tutaj korzystam z wersji Pro, też tej kartki, natomiast jeżeli Ty tą Canvą Pro nie dysponujesz, to możesz sobie wybrać darmową tą grafikę. No mi się akurat ta podoba, więc no tą wybrałam. I tą grafikę też chcę ustawić mniej więcej na środku, więc znowu klikam prawym przyciskiem myszy, wchodzę na wyrównaj do strony i jak widzicie, ona również znajduje się tutaj po środku. No dobra, ale to zdjęcie jest tak do góry mocno przeniesione, że dziewczyna ma kawałek głowy ucięte, no i to mi się nie bardzo podoba. No i co teraz zrobić, żeby to zdjęcie przesunąć? Wchodzę na położenie, następnie klikam tutaj na warstwy i klikam na tej warstwie ze zdjęciem dziewczyny, dlatego że je będę chciała teraz przesunąć w dół. Najeżdżam na to zdjęcie z tą dziewczyną, klikam lewy przycisk myszy i to zdjęcie po prostu trochę przesuwam, tyle ile potrzebuję. Powiedzmy, że ja chcę mieć to w ten sposób. No i dobra, mamy to. Jak widzicie, tutaj między tymi porwaniami papieru, jak i tutaj na dole, jak i tutaj z tej strony, wystaje nam to zdjęcie tej dziewczyny. No i co tutaj zrobić, żeby je ukryć? No więc ja to robię w ten sposób, że wybieram sobie tutaj z kształtów kwadrat, zmieniam jego kolor na biały, ponieważ mamy białe tło tutaj i ja sobie ten kwadrat tutaj wpasuję. Dlaczego wybrałam zaokrąglony kształt? Róg, dlatego że łatwiej mi będzie go wpasować tutaj w te takie jak gdyby rogi kartki, żeby ten kwadrat nie nachodził mi na to zdjęcie, które jest pod spodem. I tak, jak tutaj już zasłoniłam, teraz robię powiel, powieliłam sobie ten kwadrat i następnie ten kwadrat chcę wstawić sobie tutaj, żeby dół zasłonić. Wyżej go nie mogę już podnieść, bo zobaczcie, jak go podniosę wyżej, to tutaj te złączenie kartek jak gdyby zasłonią. Więc co zrobić w takiej sytuacji? Ano wystarczy zaznaczyć ten kwadrat
i delikatnie go przekręcić, tak żeby nam to pasowało. O, na przykład w ten sposób. I zobaczcie, tutaj zasłonięty jest ten kawałek zdjęcia, ale jednocześnie złączenie kartek jest widoczne. No i został nam teraz ostatni kawałek tutaj do zasłonięcia, więc znowu naciskam na ten kwadrat, robię powiel i przesuwam sobie. No i tutaj ten kwadrat też musimy na pewno przekręcić troszeczkę, no bo jak zobaczcie, najadę w ten sposób, to nie będzie widać. Mogłabym kombinować tak, rozszerzać go i tak dalej, ale po co? Znowu je troszeczkę przekręcę, tak żeby to było w miarę ok. I wsunę sobie. No ale tutaj znowu to złączenie kartek jak gdyby zasłonię, więc ustawię sobie tak, żeby to było w miarę rogiem. Dobra, jak to teraz wygląda? Troszeczkę jeszcze widać. Dobra, no to jeszcze troszeczkę. Zasłoniłam. Zobaczymy, czy tutaj nie wchodzę na zdjęcie. Nie wchodzę na zdjęcie. No i cudownie. No i mamy coś takiego. No ale to brzydko wygląda, no bo te białe kwadraty są widoczne. No więc co teraz zrobić? Znowu klikam na nasz projekt, następnie na położenie, na warstwy, które ja tutaj już mam otwarte i teraz łapię lewym przyciskiem myszy tą porwaną kartkę, warstwę z tą porwaną kartką i przeciągam ją do samej góry. Tak, żeby te kwadraty białe znajdowały się pomiędzy warstwą z kartką porwaną, a warstwą ze zdjęciem dziewczyny. I zobacz, wszystko jest tak jak należy. Nie widać tych kwadratów białych, cienie są tak jak były, te wszystkie załamania światła, końcówki kartki porwanej, to wszystko jest widoczne tak jak powinno być. No dobrze, no i teraz przydałoby się, jeszcze tutaj nie zauważyłam, że jest kawałek włosów wystających, więc dodam jeszcze jeden kwadrat, znowu zmienię go na biało i wstawię go tutaj. I tutaj będę go też przekręcała rogiem, no bo tutaj ewidentnie muszę róg wstawić, tylko tak, żeby to było w miarę, za mało przekręciłam, jeszcze bardziej muszę przekręcić, chyba tak całkowicie. Zaraz zobaczymy, czy to nam coś da. Powinno być git. Chyba nie a może najechałam. Tak, najechałam troszkę. Więc dostosuję to jeszcze bardziej. Najadę. I jeszcze delikatnie to przekręcę. Dobra, no i teraz chyba muszę troszeczkę zmienić. Jeszcze bardziej to muszę przekręcić. No bo nie chcę tutaj zasłonić. Powinnam powiększyć sobie ten projekt, bo ja po prostu nie dowidzę. No i ten kwadrat też musimy przesunąć pod warstwę z tą porwaną kartką. Więc znowu klikam, położenie warstwy i przeciągam do góry. No i jest ok. Widzisz? No i praktycznie mamy to skończone. Gdybym to zdjęcie z tą dziewczyną umieściła bardziej dokładnie, troszeczkę w dół przesunęła, wtedy tych włosów tu na górze nie byłoby widać. No i nie musielibyśmy dodawać tego górnego kwadratu. Można też by było to zdjęcie troszeczkę pomniejszyć, no ale wtedy ta dziewczyna by była po prostu w całości mniejsza, jej twarz też by była mniejsza. Ja chciałam, żeby była taka duża, dlatego tutaj te kwadraty też zastosowałam. Jakby było zdjęcie mniejsze, wtedy tych kwadratów pewnie nie trzeba by było tutaj stosować, ewentualnie może zamiast 3 wystarczyłyby 2. No ale dobrze, ja sobie tak wymyśliłam i tak chciałam, żeby to było zrobione. No i teraz potrzebujemy dłoni, więc znowu tutaj w elementach w wyszukiwarkę wpisujemy dłoń i wyszukujemy sobie taką grafikę z taką dłonią. No ale ta dłoń jest w stosunku do twarzy dużo za duża, więc ja ją sobie muszę po prostu pomniejszyć i tak na oko ocenić, czy ta dłoń nie jest za duża w stosunku do twarzy. No może minimalnie, więc ja ją jeszcze odrobinkę zmniejszę, dobra. No i mamy dłoń lewą. Teraz tą dłoń powielam, tutaj za pomocą tego plusika. No i od razu sobie ustawiam tutaj, żeby było tutaj w tym miejscu dodana ta dłoń. No i zobaczcie, teraz mamy 2 dłonie lewe. No i co zrobić, żeby była prawa i lewa? Ano klikam na dłoń, następnie przechodzę znowu do górnego menu, klikam przerzuć i przerzuć w pionie. I tym oto sposobem, zobaczcie, mamy dłoń prawą i dłoń lewą. No, oczywiście standardowo nie nadałam tytułu.
temu projektowi. No więc teraz go nadam, żeby zachować porządek. Natomiast Ciebie bardzo proszę, żebyś zrobiła to na samym początku, no żeby właśnie zachować porządek w tych swoich projektach i żeby potem nie zastanawiać się, który projekt właśnie teraz zrobiłam. I ja sobie tutaj nadam nazwę na przykład Trik Canva dziewczyna. Dobra. No i mamy, już będę wiedziała, że to jest to. Dobrze, no i teraz wracamy do dłoni. Kurczę, trochę mi się wydaje, że te dłonie są za duże. No ale dobra, powiedzmy, że nie. No i co ja teraz robię? Naciskam sobie na dłoń lewą, lekko ją przekręcam, tak pi razy drzwi plus futryna, tak jak wygląda tutaj to załamanie tej kartki i następnie będę to tutaj przenosiła. I staram się ustawić tak, żeby było, co jest bardzo trudne jak dla mnie, na załamaniu jak gdyby tutaj strony. Tutaj troszkę widać, że ta dłoń nie dochodzi, więc ja ją znowu zaznaczę i delikatnie ją przekręcę. Dobrze, i teraz postaram się ją jeszcze odrobinkę tutaj nasunąć bardziej. I ok. Wygląda to dobrze. No i to samo robię z drugą dłonią. Też ją sobie przesunę od razu tak mniej więcej, jak wygląda tutaj to załamanie, w które chcemy wstawić tą dłoń. Oczywiście możesz sobie to później przekręcić. No ja wolę mieć od razu przekręcone, żeby potem się nie bawić z tym. Bo tak jak mówiłam, ja trochę gorzej widzę, więc łatwiej mi jest przekręcić. Tutaj chyba mi się udało od razu wpasować. Jak dobrze widzę, tak, nie ma żadnego odstępu. No więc jest zrobione. Jest dziewczyna, która ma ręce na dziurze, jak gdyby rozerwała ten papier. No, voilà, zrobione. Przyznasz, że ten trik, hack, czy jak to zwał, no ta grafika jest bardzo prosta? No jest bardzo prosta. Wygląda profesjonalnie, tak jak mówiłam, a naprawdę, no ile nam to zajęło? Chwilunię. Tak naprawdę w Canwie ogranicza Cię tylko i wyłącznie Twoja wyobraźnia. Możesz tu naprawdę, ale to naprawdę zrobić wszystko. I uwierz mi, że wystarczy Ci do większości tych rzeczy tylko i wyłącznie darmowa Canva. Oczywiście, no jeżeli chcesz mieć dostęp do większej biblioteki zdjęć, czy do większej biblioteki, nie wiem, napisów, czy elementów, czy w ogóle projektów, no to Canva Pro zdecydowanie jest Ci potrzebna, ponieważ masz tam większy wybór, tak jak powiedziałam przed chwilką. Natomiast jeżeli nie zależy Ci na tym, żeby tych zdjęć było, nie wiem, zamiast 1 000 000 tylko powiedzmy 1000, to zostań przy darmowej Canwie. Każdy jeden projekt jesteś praktycznie w stanie wykonać. I jeżeli chcesz zobaczyć więcej takich trików, czy takich projektów, czy różnych haków, które pokazuję, czy w ogóle innych ciekawych rzeczy, które można zrobić w Canwie, zapraszam Cię serdecznie do subskrybowania mojego kanału, naciśnięcia łapki w górę oraz dzwoneczka, po to, żeby nie przegapić żadnych innych materiałów, które będę tutaj wrzucała. Filmy pojawiają się raz w tygodniu, także serdecznie Cię zapraszam, a teraz kończę. Dziękuję za miło spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!